Witam. Dzisiaj ocenimy parę starych polskich reklam. Zapraszam. Cheese to ser, nuts, orzechy, pizza, tomato, magic, orety. Snak, wylądował już kosmiczny smak. Czy wy to pamiętacie? W latach 90. nie było bardziej kultowych chrupków niż chrupki Starfoods. Były dość obrzydliwe, szczególnie orzechowe. Ale i tak wszyscy żarli je na śniadanie, obiad i kolację. I teraz wy pytacie dlaczego? Bo miały zajebistą reklamę, w której statek kosmiczny zrzuca nam, polskim dzieciom, Starfoodsy. Snak, wylądował już kosmiczny smak. Star, to kosmiczny chrupków czar. Statek kosmiczny w tamtych czasach, kiedy wszyscy oglądali z Archiwum X, a David Duchowny w każdym odcinku nie spał z inną kobietą, tylko z inną kosmitką. A nie, to było z Archiwum XXX. Pomyliło mi się. Nadgwiezdne znaki, nic nie poradzisz, musisz zajadać choćby szpęk. No i do tego legendarny podkład muzyczny, który swoją treścią podprogowo kierował nas w stronę zawałów w wieku lat 40. Musisz zajadać choćby szpęk. Musisz kurwa zajadać choćby szpęku. Nie można też zapomnieć o Piotrze Gąsowskim, o którego mutacja jeszcze wtedy się nie upomniała. Genialne! Swoją drogą kiedyś podczas bawienia się przy tablicy z sinusami i kosinusami wystarczyło wyjąć paczkę Starfoodsów i nagle matematyka przestawała być ważna. Liczył się tylko kosmicznych chrupków czar. To były czasy. Pamiętacie reklamę telewizorów Philips? Wiecie, że scenariusz do niej pisał Nostradamus? Obraz tak realny, że nie wierzysz własnym oczom. To prawda. Kilka lat później wyszedł z tego niezły Holocaust. Dźwięk Dolby Surround tak przejmujący, jakbyś był tam naprawdę. Jeszcze ten samolot, który na samym końcu leci prosto w WTC. Dzisiaj ta reklama jest naprawdę poruszająca. Nie jesteście poruszeni? Nie jesteście poruszeni? Przez ten cały internet nie macie ludzkich uczuć. Na szczęście hasło końcowe jest zaskakująco krzepiące. Philips, odkryjmy lepszy świat. Koleś, który napisał scenariusz tej reklamy, powinien umalować gębę, kupić stary szlafrok i szklaną kulę i zostać pierdoloną wróżką. Byłbym pierwszym klientem. Słyszeliście, że Elton John i jego partner mają synka? Słyszeliście, że Alicja Bachleda-Curuś zostawiła Colina Farrella? A słyszeliście, że Pollena Rex założyła nową rodzinę? Pollena Rex, nowa rodzinka, proszków to biorą wszystko w mig. Uniwersalna, kolor grosik, płacisz niewiele, a w rudniku. Po pierwsze, czemu ta rodzina nie świruje, kiedy do ich domu wchodzą pudełka z proszkiem? Babciu, znowu podkradałaś te pigułki, które ukrywam przed rodzicami? Oj, cicho, wnusiu, ja tu widzę chodzące pudełka z proszkiem, a ty mi bad tripa wkręcasz. Hejże hej, Hejże hej! hejże ha, Hejże ha! proszek nową jakość ma. Lepszy skład, Lepszy skład! zapach też, Zapach też! wiwat nam Pollena Rex. Hej, hej! Po drugie, słyszałem o proszku do prania, który pierze, ale nigdy nie słyszałem o proszku do prania, który robi herbatę. Równie dobrze ktoś mógłby wymyślić Domestosa, który robi masaż, albo pastę do zębów, która gra na banjo. I po trzecie, dlaczego w tym domu jest taki bajzel? Jest mama, tata, babcia i dziadek i nikt nie może zgarnąć brudnych ubrań z krzesła? Nawet ja mam w mieszkaniu większy porządek. No dobra, nie mam, ale jak się wprowadzałem, to miałem. Ostatnia reklama, jaką chcę wam dzisiaj pokazać, może wami wstrząsnąć, jeżeli tylko wierzycie w biblijną teorię powstania świata. Mamy Ewę i Adama, granego przez wokalistę Modern Talking, którzy sięgają po zakazany owoc. Nagle pojawia się wąż, który kusi ich samochodem. Czy wąż nie kusił Ewy, aby sprzeciwiła się Bogu? Aby popełniła grzech? Aby wszystko spierdoliła przez jedną głupią decyzję? I teraz ten wąż namawia ich, żeby wsiedli do samochodu? W ogóle skąd tam wziął się ten samochód? 7 dnia Bóg nie odpoczywał, tylko montował chłodnicę w Renault Clio? Czy to nie oznacza, że ten samochód to narzędzie szatana? Diabelski ananas? Kiwi Belzebuba? Skoro za jeden gryz Adam i Ewa zostali wygnani z raju, to jaka spotka ich kara za lans furą Made in Hell? Jeszcze tylko brakuje, żeby włączyli Behemota na maksa. Okej, nowe Renault Clio jest tak zajebiste, że za jedną przejażdżkę warto spędzić całą wieczność obok takich osobistości jak Hitler czy Pol Pot. Ale dlaczego oni zabierają węża do miasta? Może wąż też chciałby zobaczyć statek kosmiczny, który zrzuca Starfoodsy? A może to będzie ich nowy zwierzaczek? Zobacz, Krysia, jakiego sobie kupiliśmy ładnego spanielka. A ty co tam masz? A, wąż z piekła rodem, ale jest kochany. No i dał nam ten samochód. Ten wąż na pewno nie ma węża w kieszeni. Renault Clio. Prosto z leju. Wniosek z tej reklamy jest prosty. Kto ma Renault Clio, ten nie kocha Jezusa.